Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach, tym razem z Krakowa. W tym odcinku pozwiedzamy sobie wspólnie krakowskie egzotarium, a zatem do oglądania. Właśnie się zbliżamy do obiektu, to właśnie on i wchodzimy. Witam. A zatem wchodzimy na ekspozycję. Mamy tutaj listę zasad, których należy przestrzegać. Oczywiście zasady są święte i nie będę w to ingerował. A tutaj mamy wylinkę węża, którą możemy dotknąć. Jest taka naprawdę miła w dotyku, delikatna, aksamitna. To bardziej tak czuć. No, powszechnie panuje mniemanie, że węże są obślizgłe, ale to nieprawda. Węże są aksamitne. Po prostu ludzie uważają, że są obślizgłe dlatego, że po prostu ich skóra, ich łuski się świecą. Tutaj mamy akwarium. Akwarium Amazonki. Akwarium południowoamerykańskie. Mamy tutaj właśnie ryby z tych regionów jak żałobniczki, neonki Inesa czy skalary. Mamy tutaj żółwiaka chińskiego, który sobie pływa, jak widać. Ma taki śmieszny, szpiczasty nosek. I co ciekawe, jego skorupa nie jest twarda, tylko miękka. Tutaj mamy akwarium morskie, jak widać w nim łazenki oraz pokolca królewskiego, a także bezkręgowce jak ukwiały czy krewetki. Dalszą część ekspozycji znajdziemy w piwnicach budynku. I co my tutaj mamy? Tutaj wyleguje się waran błękitny. Tutaj mamy żółwika, który nazywa się zawiasek gładkobrzegi. Patrzcie, jak idzie. Tutaj mamy takie dziwne struktury. Są to poczwarki motyla, czyli te kokony, w których motyl się przeobraża w formę imago. Jest to, jak widzę, gatunek Argema mimosae. Nie znam się na motylach, więc za wiele nie powiem. Tutaj ukrywa się krab Geosesarma, ale ja go nie mogę znaleźć. A tutaj z tyłu macie modliszkę. Proszę, jak się ukrywa. Jest to Rhombodera kirbii. Tutaj macie znane ode mnie z filmów wije kenijskie. Są mniejsze niż mój. Są dużo cieńsze, ale widzę dwie sztuki. Jedna po prawej, druga po lewej. A tutaj mamy pluskwiaki dwuplame. To są takie fajne owady grupowe, które właśnie w grupach polują. I bardzo efektownie wygląda ich polowanie na większe od nich ofiary. Tutaj mamy liśćca jesiennego. To jest owad, jak którego nazwa wskazuje. Przypomina on liścia. Jest to owad w swym funkcjonowaniu podobny dość do patyczaków. Upodabnia się po prostu do otoczenia. A tutaj ukrywa się gdzieś pająk z rodzaju Lactrodectus, czyli kuzyn czarnej wdowy. Niestety ja go tutaj znaleźć nie mogę. Tutaj mamy terrarium felsumy standinga. Ja jej nie widzę. Widzę tylko jej jedzenie, świerszcze. A, tam ją widzę. Patrzcie, proszę. To jest po prostu taki gatunek gekona. Podobnie w terrarium obok jest inna felsuma, czyli felsuma madagaskarska.
Tu mamy terrarium Anolisa z gatunku Biprocatus. A tutaj mamy terrarium Agamy rogatej, która niczym nie przypomina Agamy brodatej, ale jest również okazała. Jej nazwa pochodzi z tego, że samce tego gatunku posiadają dwa rogi przypominające diabła. Są bardzo okazałe rogi. Tu mamy scynka szmaragdowego. Ukrywa się tutaj na tym konarze. Patrzcie, jaki długi, ładny, zielonkawy jaszczur. Co ciekawe, dowiedziałem się, że ten Anolis umie zmieniać kolory jak kameleon. No nie sądziłem, że coś oprócz kameleonów jeszcze to potrafi. Niemniej dzięki takim umiejętnościom zyskał sobie miano kameleona Nowego Świata. Jest japońska jaszczurka trawiasta, też zielona. Ona sama jest drobna, ale pewnie widzicie, jaki ona ma tu długi ogon. Swoją drogą coś kiedyś nagrać z Japonii, to by było fajnie. A tutaj mamy dwa okazy gekona paskowanego, zwanego również czekoladowym. Tu już mamy węża heterodona zachodniego. To jest ten wąż warunkowo jadowity, gdyż jego ślina jest toksyczna, ale zęby, którymi gryzie, są nie z przodu szczęki, ale z jej tyłu. Tutaj za konarem ukrywa się boa różany. Niestety nie widać jego głowy, tylko jego ciało. No, akurat jeden z najmniejszych gatunków boa. No, jest tak, że i są wśród jednej rodziny gatunki małe, jak i gatunki duże. I tutaj raczej w tym przypadku te gatunki małe są regułą od tego, że dominują w tej rodzinie gatunki duże. Tutaj jest terrarium Gekona binoei. No niestety też go nie widzę, ale co ciekawe, wszystkie jego okazy to są samice, które rozmnażają się przez partenogenezę bez udziału samca. Ale za to widzimy ogon Gekona mili. Co ciekawe, umie szczekać jak pies. Natomiast tutaj mamy klasykę terrorystyki, jeśli chodzi o jaszczurki, jak i same gekony. Mówię tu o Eublepharze lamparcim. Ogon ten służy im jako magazyn substancji odżywczych, podobnie jak u gekona gruboogonowego, ale tamten to dopiero ma gruby ogon. Jest gekon Louis. Pewnie widzicie jego specyficzny wystrój terrarium. Stalagmity i stalaktyty i stalagnaty, a to dlatego, że on żyje w naturze w okolicach jaskiń, jak i w nich samych, przy ich wejściach. Mamy żółwia wonnego wraz z rybkami, którymi się żywi. Wystraszony wydziela nieprzyjemną w zapachu woń. Tutaj w rogu mamy osobnika pytona Hildrena. Tym razem to jest jeden z najmniejszych węży, jeśli chodzi o pytony. Podobnie jak wcześniej wspominałem o boa, że mają swoich małych przedstawicieli, to tutaj mamy małego przedstawiciela pytonów. Mamy węża mlecznego. Jest on bardzo podobny kolorystycznie do silnie jadowitego, niebezpiecznego dla człowieka węża koralowego. Jest to zjawisko zwane mimikrą, gdzie po prostu jeden gatunek upodabnia się do drugiego w celu ochrony przed drapieżnikami. Natomiast, żeby rozróżnić oba gatunki, to trzeba znać układ ich umaszczenia. Jest o tym też taki wierszyk, który przy okazji kiedyś wam znajdę i go wytłumaczę. Patrzcie, tutaj poruszył, to jest jego głowa. Takiego węża też kiedyś planuję mieć, ale to naprawdę w dalekiej przyszłości. Wąż zbożowy. Oba są z rodziny połozowatych, żyją na terenie USA. Są tam dość powszechnym gatunkiem. Jakby do czegoś to porównać, to jest tak, jakbyśmy my mieli hodować u siebie w terrarium naszego zaskrońca. Oczywiście tak nie można go hodować, bo to jest gatunek chroniony, ale porównanie jest dobre. Idziemy teraz dalej. I tutaj mamy dopiero duże terraria. Tutaj mamy legwany nosorogie. One żyją na Haiti i to są roślinożerne jaszczurki. Jedzą tylko rośliny, co nie znaczy, że nie mogą mocno uderzyć tym ogonem, a to boli.
Tutaj mamy teju argentyńskiego. Sądząc po wólach, jakie ma przy gardle, to samiec. Samice raczej takich nie mają. Zwane są waranami Nowego Świata, gdyż zajmują bardzo podobne nisze. Z tą różnicą, że warany w Starym Świecie żywią się wyłącznie mięsem, a teju jedzą wszystko, co popadnie. Są po prostu czyścicielami środowiska. Zobaczcie, jak ładnie wystawia jęzorek. Tutaj mamy jaszczurkę Chrystusa, czyli bazyliszka płatkogłowego. Nazywamy go tak, gdyż podobnie jak Jezus Chrystus potrafi ona chodzić po wodzie. Mamy Anolisa lucius. Żałujcie, że nie widzieliście, jak on skacze, gdyż to naprawdę było widowiskowe. Jest to gatunek kubański, o patrzcie. Zbiornik ma kolejna felsuma. Taki gatunek, nie umiem już tego wymówić za bardzo, ale jej znowu nie widzę. Tutaj jest gekon kameruński, którego też nie widzę za bardzo. No gdyby to była moja własna hodowla, to już bym pewnie umiał je lepiej wypatrzyć, ale jak nie mam doświadczenia, jak to nie są okazy, z którymi jestem na co dzień, to nie jest to takie łatwe zadanie. Ale nie martwcie się, jak kiedyś będę miał własne takie hodowle, to wszystko zobaczycie. A tu jest felsuma Klemeri, też jej nie widzę za bardzo, ale ma liczne tyczki bambusa. No, niestety, widzę już ją, patrzcie, jaka drobniutka się wyleguje na tej poprzecznej tyczce. No, pisze, że to jest jeden z najmniejszych rodzajów, najmniejszych gatunków, jeśli chodzi o rodzaj felsuma. No, dlatego ciężko też było mi ją zobaczyć. Akwarium, gdzie żyją ślimaki świderki, one oczyszczają po prostu terrarium. Tutaj mamy terrarium z liściołazem żółtym. Chował się za mgłą koło wodospadu. Tu mieszka drzewołaz złocisty. Niestety już go nie widzę. Tutaj są co najmniej 3 liściołazy dwubarwne. No 3 na pewno widzę. Nie wiem, czy nie ma ich czasem więcej. Nie wiem, ile wy widzicie. Tu jest jeden, tu jest drugi, a trzeci się ukrywa gdzieś tutaj. A tu jest. A tutaj jest drzewołaz żółtopasy, dość klasyczny. Patrzcie, jak zeskoczył. Co by powiedzieć? Drzewołazy są bardzo trujące. Ludy Ameryki Południowej wykorzystują je ich trucizny do polowań. Niemniej, jeśli nie ma konkretnych owadów, którymi się żywią w środowisku naturalnym, to ta toksyna tam zdaje się, że po roku czy jakimś czasie po prostu zanika. Tu mamy boa dumerilla, już dużego boa, ale w hodowlach niespotykanego zbytnio. Natomiast tu na dole mamy klasycznego boa imperator, czyli boa cesarskiego, inaczej też zwanego jako. Natomiast tutaj widzimy głowę boa cesarskiego, boa imperator, czyli boa dusiciela, czyli klasykę, jeśli chodzi o boa. Tutaj mamy jaszczurkę żółtopuzik bałkański. To jest jaszczurka, choć wygląda jak wąż, gdyż ma pewne cechy anatomiczne, które mają jaszczurki, ale których nie mają węże. To tak jak nasz padalec. Po prostu nie ma głowy oddzielonej szyją od tułowia. Jakbyśmy zrobili mu prześwietlenie, to byśmy widzieli tam pozostałości barków i miednicy. I co tam jeszcze? Jaszczurki zdaje się, że mają powieki, których węże nie mają. Jest Ambystoma mavortium, czyli płas ogoniasty, a więc może być mylony z jaszczurką. To jest Ambystoma podobnie jak axolotl meksykański, który żyje w konkretnym jednym jeziorze w Meksyku. Tutaj widzicie grzbiet ropuchy Agi. No niestety tak się schowała, że kamerą jest to bardzo ciężko wychwycić. Poza tym, że posiada silnie trujący jad jak nasza krajowa ropucha, to jeszcze może silnie ugryźć. Karmimy ją albo karaczanami madagaskarskimi, albo jakąś dużą szarańczą, albo myszami. Akwarium z rybkami, ale to nie są główni mieszkańcy tego zbiornika, bo jest nim agama błotna. Tak oto ona wygląda, tutaj lepiej będzie widać.
Jak nazwa wskazuje, ona lubi tereny podmokłe, w przeciwieństwie do swojej kuzynki Agamy brodatej, która lubi pustynię. Tutaj mamy żabę byk, czyli takiego wszystkożera, bo w naturze poluje na wszystko, na co się da. Czytałem właśnie, że nawet na skorpiony czy skolopendry, a tak zjeść skolopendrę na surowo to raczej, co dla niektórych to by się skończyło tragicznie, bo skolopendry są dość silnie jadowite. Już mamy dość dużego pytona, ale bardzo smukłego, czyli pytona plamistego. Natomiast tutaj mieszka klasyka, jeśli chodzi o pytony, czyli pyton królewskich, który niestety gdzieś się zakamuflował, zapewne pod tymi kawałkami korka. Tutaj mamy karaczany madagaskarskie, największe karaczany świata. Za bardzo ich tutaj nie widać przez tą szybę. Zobaczmy z góry. Tutaj je lepiej widać. Mogą one być hodowane jako karmówka dla innych zwierząt albo jako samodzielne zwierzątko domowe, że tak powiem. Ale chodzi o to teraz, żebyście posłuchali ich dźwięków, jakie wydają podczas gdy są dotykane. Więc gotowi? O, słyszycie? Tutaj mamy wylinkę większego ptasznika. Nie wiem, jaki to jest gatunek, ale porównajcie to do mojej dłoni. Moje ptaszniki to na razie są maluszki. Tutaj mamy gekona omszałego, który nazwę swoją zawdzięcza temu, iż jego skóra przypomina leśny mech, który rośnie na drzewach. Tutaj mamy terrarium drugiego klasycznego gekona w terrariach, czyli gekona orzęsionego. Niestety go też nie mogę zobaczyć. Prawdopodobnie ukrywa się gdzieś przy tych tubach, może w tubie, może po drugiej stronie tuby. Tutaj mamy zwiniętego w kłębek węża jajożera, który sobie żyje w środkowo-zachodniej Afryce. Jego nazwa wskazuje na to, iż się żywi wyłącznie jajami ptaków konkretnie. On te jaja połyka, w przewodzie pokarmowym zgniata, środek spożywa, a resztę wypluwa. Tutaj mamy terrarium logolotki jawajskiej, czyli takiej żabki, rzekotki z terytorium Indonezji, bo Jawa należy do Indonezji. No niestety nie mogę tutaj jej też wypatrzeć. A tu jest, przepraszam, tu jesteś. Nazwę swoją zawdzięcza temu, że dzięki błonom między palcami może szybować, czyli latać biernie pomiędzy różnymi miejscami. Tak trochę jak latające wiewiórki. Mamy żabki z gatunku żaby rogatej, tak zwany Pac-Man frog. Ze względu na to, jak ona wygląda, przypomina postać z popularnej gry. One też żywią się właściwie wszystkim, co zdołają połknąć, czyli szarańczami, dużymi karaczanami, drewnojadami, a nawet myszami czy pisklakami. Taką żabę też kiedyś planuję mieć. Widzieliście ją u mnie na Instagramie. Robiłem im zdjęcia w poznańskiej palmiarni, a tutaj macie taką żabę z kolei w Krakowie. Tutaj mamy terrarium ptasznika z gatunku Monocentropus balfouri. Jak widać, jest to ptasznik bardzo silnie pajęczynujący, podobnie jak chromatopelma, którą mam, a ptasznik ukrywa się w tym rogu. Proszę, jak ładnie wygląda. Obraz u Was może być nieco niewyraźny, ale jakby to powiedzieć, ciało, karapaks, odwłoki, uda ma takie jasne, a pozostałą część nóg ma taką ciemno-niebieską. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy dwie wtulone w siebie jaszczurki perłowe. Pisze, że to jest największy przedstawiciel jaszczurek właściwych na świecie. O jaszczurkach właściwych nie słyszałem. Słyszałem o wężach właściwych i o pająkach właściwych. Natomiast nie o jaszczurkach. Bym musiał doczytać
sobie zatem, jaka w tym jest różnica. Natomiast tutaj mamy warany kolczasto-ogonowe, jedne z najmniejszych waranów na świecie, które lubią zamieszkiwać termitiery. A tutaj wyleguje się tarczołusk sudański, afrykańska jaszczurka, której łuski tworzą pancerz niczym zbroje, są bardzo twarde. Natomiast tutaj na tubie wyleguje się legwan zielony, inaczej iguana, kolejna roślinożerna jaszczurka. Natomiast tu na dole w tej wodzie mieszka sobie, ukrywa się gdzieś, bo go też nie widzę, żółw chiński. Natomiast tutaj mieszka legwanik malachitowy. Gdy dorośnie, posiada zielone łuski, również wyglądające jak pancerz smoka. No uciekł tam do tyłu do terrarium, bo zanim go zauważyłem, to tutaj sobie siedział, a jak go zauważyłem, to tak szybko tam się schował, że nie dało się już go nagrać. Mamy kolejne rybki, a tam sobie pływa żółw z gatunku Emudyra czerwonobrzucha. Tam się ukrywa, popatrzmy. To ona. Natomiast głównym mieszkańcem tego zbiornika jest niejaki pyton zielony, który właśnie wyleguje się tutaj na tej gałęzi. Młode osobniki są żółte, a dorosłe są zielone w żółte plamki. Jest to gatunek oczywiście, że nadrzewny. Natomiast tutaj mamy jednego z największych węży na świecie, czyli pytona birmańskiego, jednakże chyba największy wąż znajduje się pod nim. Tutaj mamy pytona siatkowanego. Ten wąż osiąga w naturze 9 metrów długości, jest bardzo smukły, ale jest bardzo elastyczny, jeśli chodzi o rozwieranie się przy pobieraniu pokarmu. Co by powiedzieć, to jest chyba jedyny udokumentowany gatunek węża na świecie, któremu można przypisać niezbyt szlachetny tytuł ludojada, gdyż to jest jedyny gatunek węża, któremu udowodniono to, że zjadł człowieka. Ale nie martwcie się na zapas, to nie jest tak, że takiego węża w naturze spotkacie i was od razu zje, tylko po prostu on żyje w regionach, gdzie ludzie są mniejsi, zatem po prostu łatwiej jest mu mniejszego człowieka zjeść niż większego. No co tak patrzysz? Ale to też nie znaczy, że człowiek jest dla niego wymarzonym posiłkiem, gdyż naturalnie je raczej jakieś dzikie świnie, kozy, owce. Tutaj ukrył się jeden z największych ślimaków świata, czyli ślimak olbrzymi. No nie mogę go niestety ładniej nagrać, gdyż niestety tak się ukrył. Zamieszkuje on pewne regiony na zachodzie Afryki, niedaleko kanału mozambickiego. Tutaj mamy kolejne terrarium dzielone, ale znowu nie mogę ujrzeć jego mieszkańców. Mieszkają tutaj znowu jakieś żabki. Tym razem są to żabki z gatunku Heteryxalus albo Gutatus. Natomiast jeśli chodzi o mieszkającą tu jaszczurkę, jest to scynk z Madagaskaru, tak zwany Brachyceps gastrostictus. To jest taka długa, obła jaszczurka, która też niemalże wygląda jak wąż, ale te mini kończyny jeszcze póki co zachowała. Tu się ukrywa we wodzie kolejny japoński endemit, czyli traszka ryukiańska, która żyje właściwie tylko w pewnych miejscach na archipelagu japońskim, czyli po japońsku Nippon. I ma tutaj do towarzystwa oczywiście rybki. A tutaj widzimy takie 4 sympatyczne żabki, są to kumaki dalekowschodnie. Tu jest 5. żabka, 6. i 7. Zwróćcie uwagę na tą tuż przede mną na szybie. Kiedy kumak ten jest zagrożony, kiedy się czuje zagrożony, to kładzie się do góry brzuchem, pokazując jaskrawe umaszczenie, ostrzegając, że jest toksyczny. Takie żabki też kiedyś w przyszłości bym chciał mieć. A tutaj widzimy starego, poczciwego kameleona. Jest to kameleon lamparci. Z czym się nam kojarzy kameleon? A z tym, że ma wyłupiaste oczy, które pozwalają mu na
wzrok teleskopowy. Ponadto kameleon w zależności od warunków ich humoru może zmieniać swój kolor. I jak każde dziecko wie, kameleon poluje na swoje ofiary za pomocą długiego, lepkiego języka. Tutaj mamy kolejnego gekona, który jak widać nie ma ogonka. No gekonom ogonek akurat nie odrasta. Jest to gekon z gatunku Hemidactylus mabouja. Myślę, że gatunek ten można nazwać synantropijnym, gdyż zamieszkuje w pobliżu ludzi, zamieszkując różne magazyny, gdzie zjada przykładowo komary. Tutaj mamy pomnik Buddy, ale najbardziej nas interesuje to, co się ukrywa na jego boku. Mamy tutaj kolejny gatunek gekona, gekon płaczący. No są tu dwa gekony, ale kamera łapie tylko jednego. Co o nich można powiedzieć? Jest to kolejny gatunek, który rozmnaża się poprzez partenogenezę, czyli samica wydaje swoje wierne kopie bez udziału samca. Czasem zdarza się, że rodzą się samce same z siebie, no ale prawdopodobnie są bezpłodne. I akurat tak sobie tutaj czytam etykietkę, to okazuje się, że te gekony orzęsione to są same samce w tej grupie. Co jeszcze o gekonach tych można powiedzieć? Mogą być hodowane jako samodzielne zwierzątka, ale też z racji tego, że bardzo szybko i łatwo się rozmnażają, są hodowane jako pokarmy dla pewnego gatunku węży, który w naturze je tylko gady, a w warunkach domowych nie chce za bardzo jeść innego mrożonego pokarmu, to też karmi go się właśnie takimi gekonami płaczącymi. Tu mamy meksykańską jaszczurkę, obrożniaka zwyczajnego, która jak widać jest dość spokojna. Tutaj mamy kraba pustelnika, czyli słynnego kraba, który na odwłoku nie ma własnego pancerza, tylko wykorzystuje muszle po ślimakach. Jego odwłok jest po prostu miękki, bez muszli byłby narażony na niebezpieczeństwo. Lubi życie w grupach i z tego co wiem, to również wykorzystuje elementy wytworzone przez człowieka jako swoje schronienie. Tu mamy jednego kraba, a tu widzimy drugiego kraba. Tutaj mamy węża w czarno-żółte paski, węża mangrowego, który podobnie jak wspomniany wcześniej heterodon jest wężem warunkowo jadowitym. Tu mamy rzekotki australijskie. Te wyglądają na takie zielono-brązowe, ale mogą być również niebieskie w białe plamki. W tym terrarium ukrywa się gekon toke. Niestety go też nie mogę zauważyć. A to jest też bardzo ciekawy gekon. Jego nazwa wzięła się od tego, że wydaje dźwięki toke toke. I po prostu tak utkwiło to ludziom w pamięć, że po prostu postanowili go w ten sposób nazwać. Tutaj wyleguje się boa leśny, czyli Hortulanus. Ten wąż żyje na drzewach, a jego pożywieniem są nietoperze czy ptaki, które łapie podczas gdy one lecą. Zobaczcie, jaki on musi mieć refleks. Tutaj jak widać ukrywa się gekon gargulcowy, zwany również uszatym. Nazwę swą zawdzięcza temu, iż posiada liczne kostne wyrostki, które upodabniają go do gargulców, inaczej żygaczy, czyli do takich stworów, które zdobią stare, średniowieczne, gotyckie kościoły. Tutaj mieszkają straszyki nowogwinejskie, czyli kolejne owady, które upodabniają się do otoczenia podobnie jak patyczaki czy liśćce. No tak dobrze się kamuflują, że ich też nie widzę. Tu akurat widzicie jego odwłok, widzicie jak się porusza. O, już się obrócił obliczem swym w naszą stronę, ale to dalej niezbyt go widać. Właściwie tak, to jest to, co się tutaj rusza, to jest on. Widzicie jego czułki. Może za chwilę będzie lepiej widać. Proszę, to jest on, a raczej to, co widać, co się rusza. Tutaj mamy zbiornik mrówek żniwiarek, czyli Mesor barbarus. Widok z góry. Nie widać zbyt wiele. Pewnie są pod ziemią. Widać tylko piasek, drewno i to tyle. A i widać świerszcza, którego mają sobie zjeść.
Tutaj mamy Theraphosę streami, czyli jednego z największych ptaszników świata. Tu gdzieś ukrywa się rzekotka Litoria rubella, która co ciekawe jak na płaza żyje w terenach suchych, półpustynnych czy pustyniach, a także na terenach przybrzeżnych. No niestety jej też tu nie widzę. Tu leży sobie Heterometrus silenus, czyli taki skorpion, którego ja mam. A tutaj jest gniazdo pajęczynowe niejakiego pająka Linotele z serii Kata. Tu jest terrarium Heteropody venatoria, czyli ptasznika właściwego. Widzimy tutaj już klasyczne pajęcze sieci. To jest zbiornik ptasznika Ceratogyrus darlingi. Niestety go też nie widać, a to jest bardzo ciekawy ptasznik, gdyż na swym karapaksie posiada jakby róg. Nie wiadomo właściwie po co on go ma. Tu w tle widzimy gekona Tropicoletes naterreri, jednego z najmniejszych gekonów świata. Tu mamy terrarium ze skorpionem Smerinegurus mesaensis, skorpionem pustynnym, który lubi kopać nurki, więc dlatego go też nie widzimy. Tu mamy zbiornik ptasznika Caribena versicolor, czyli ptasznika nadżywnego, o którym już kiedyś mówiłem. Natomiast tutaj mamy zbiornik Theraphosy streami z drugiej strony. Tu jest Brachypelma hamori we większym stadium. Takiego ptaszniczka ja mam oczywiście. Tutaj macie porównanie, jak będzie wyglądać w przyszłości. Tutaj widzicie odwłok ptasznika tygrysiego Davus pentaloris, którego także posiadam. No szkoda, że tak się schował, bo byście też sobie zobaczyli, jak będzie wyglądał w przyszłości. Ale jest trochę większy, nie mówię, że nie, ale to też nie jest jakoś wielki ptasznik. Ptasznika olbrzymiego, czyli Lasidora parachybana. Też dość duży ptasznik, jak widać. A tu mamy słynnego ptasznika Murinusa, Pterinochilus murinus usambara. Jego jad powoduje bóle, skurcze i częściowy paraliż przez tydzień. Jest bardzo bolesny. No i nudności i wymioty też są niemalże gwarantowane. A tutaj mamy zbiornik z Chromatopelmus pubescens. Patrzcie, jaka tu wielka. Moja w przyszłości też taka będzie. Jeszcze taka nie jest, ale jakoś wiele też jej w sumie nie brakuje. Widzicie, jakie tu ma ładne jaki ma tu ładny domek z sieci. Kolejny mieszka mini gekon. To jest gekon Diplodactylus galleatus, który mieszka na ograniczonym obszarze na australijskiej pustyni. No go niestety też nie widać. Mamy terrarium kolejnej jaszczurki, której nie widać, a szkoda, bo to jest ładna niebieska jaszczurka, która nazywa się Sceloporus minor. Naprawdę ładna niebieska. Jest jajo-żyworodna, czyli młode rodzą się już bezpośrednio od samicy, z ciała samicy bez udziału jaj. W naturze żywi się owadami i owocami. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę suba, łapkę w górę i komentarz. To się naprawdę bardzo przyda. Zapraszam Was także na mojego Instagrama. Link znajdzie się w opisie. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już niebawem. Do zobaczenia i cześć!